Siemanko! Lecimy właśnie w fajne miejsce. Lecimy spełniać marzenia Ali. Tak. Lecimy na Malediwy. Będziemy mieli tam 4, no w sumie 5 dni, 4 noce. Jedziemy odpoczywać, resetować głowę, pracować i pisać książkę. Dokładnie tak. Także pokażę wam, w jakim pięknym miejscu się zatrzymaliśmy. No dajcie to, w tym miesiącu nie będzie za wiele vlogów. Także tu będą chyba 2 tylko w sumie. Jakoś tak. Bo tam jedziemy typowo skupić się na czymś innym. Pierwszy przystanek dom Wang. Jesteśmy w Bangkoku. Zostajemy tu na noc, żeby tylko się przespać. I rano wracamy na lotnisko i lecimy do Male. Nie jest dobrze. Niestety pada na zewnątrz. Nie ma tak przejść na Malediwy, pada deszcz. A nie nastawię się tak. Będzie dobrze. Jeszcze w to wierzymy. Odebrał nas już pan. Bardzo zabawny. Miał wszystko wpisane w telefonie, że to są urodziny Ali. Ma być wszystko pięknie. Mówię mu, gdzie ta pogoda, spokojnie, na wyspie będzie. Czuję zawstydzona lekko, powiem wam, bo to jest jakiś taki powiew luksusu, aż taki niezręczny, nie? A dla takich backpackersów jak my czekamy na bilety nasze. Jeszcze będziemy przysiadać zaraz do takiego samolotu. Mamy 40 minut lotu jeszcze do naszego hotelu. Fajnie. Teraz jesteśmy na drugim lotnisku, gdzie będziemy hydroplanem lecieć. Will be around 35 minutes and another 5 minutes. Wysadzili nas i czekamy po nasz transport. Ale jakby luksusowo tutaj trochę. No wiesz, tak krępuje mnie to trochę. Kolejni ludzie ponad przecież nas witają. My tacy zwykli backpackersi. No właśnie. I've been feeling down all night. You tell me it's alright. It's alright, alright, alright. So ooh, shahadin da pudin bada. Knows how deep it can be when you jump. Siemanko moi kochani, witam serdecznie na Malediwach. Zaraz zobaczycie coś niesamowitego. Przyjechaliśmy tutaj na 4 dni, żeby troszkę odpocząć. Piszę książkę, którą mam za niedługo zamiar wydać. Prawdopodobnie może w czerwcu będzie już preorder. Zaraz zobaczycie coś pięknego. Czekajcie, tylko nie wiem, czy to się uda, nie chodziło o mnie, nic się nie martwcie, coś jeszcze ładniejszego zobaczycie. Popatrz tutaj. Będzie pięknie widać, jak ląduje. Zaraz zobaczymy.
A, chyba typowo wyląduje tutaj między domkami. Zaraz się okaże. O jest. Tak, właśnie wczoraj też lądowaliśmy tutaj przy naszym resorciku. Typowo na wodzie. Coś pięknego. Dobra, chodźcie, pokażę wam może troszkę więcej. Dobra, pokażę wam, co pięknego mamy na tej malutkiej wyspie. Zresztą jak mogliście już pewnie zobaczyć, chyba, ale Grzesiu wcześniej pokazał ujęcia z drona, to ta wysypka jest naprawdę bardzo malutka. Ile mówili, że tu osób jest? 100 osób w sumie, jak jest full? Tak, chyba No jest bardzo mało. Także całą wysepkę dookoła można obejść sobie w 20 minut. Oczywiście idziecie sobie pięknie po plaży. Powiem wam tak, od wczoraj byliśmy załamani. Przyjechaliśmy wczoraj, lało. Dzisiaj rano lało. Wczoraj nie lało. No ale było szaro-buro. Patrzymy na pogodę, a tam pokazuje, że ma padać przez kolejne 3 dni, akurat tak jak tutaj jesteśmy. Ale całe szczęście się zmieniło. Moi drodzy, jak wiecie, na każdym wyjeździe, na którym jestem, muszę mieć cały czas internet. Muszę mieć cały czas ten spokój w głowie, że po prostu nigdzie nie zawiezie mnie to, że będą wszędzie pracować, wszędzie nagrywać i wszędzie wam wysyłać materiał. Dlatego korzystam teraz z Airlo. Airlo jest to eSIM, która działa w 200 krajach i terytoriach na całym świecie. Mają bardzo naprawdę duży zakres świadczeń, gdzie jest dostępne, także bardzo, bardzo polecam. Dodatkowo, jak wiecie, na lotnisku można spędzić dużo czasu stojąc w kolejkach. Tu szybko pobieracie sobie w kolejkach, żeby kupić kartę SIM. Tutaj szybko pobieracie aplikację, aktywujecie ją wcześniej w kraju, w którym macie jeszcze internet, ponieważ musicie mieć internet, żeby ją aktywować, i po wylądowaniu w kraju, gdzie lecicie, macie internet. Dobra, i popatrzcie, jakie to jest proste. Ściągacie sobie aplikację Airlo. Musicie oczywiście się tam zarejestrować, musicie dodać też waszą kartę, żeby mogło to ściągnąć. Macie tutaj najbardziej popularne kraje, jakie są. Oczywiście tych popularnych też jest Tajlandia. My akurat teraz szukamy Malediwów, ale macie tu tak, regiony jeszcze, możecie wybrać w jakim regionie lub na kontynencie. Możecie sobie kupić globalną kartę, która będzie działała w 138 krajach na świecie. Warto sprawdzić wcześniej, czy akurat kraj, do którego lecicie, też obowiązuje. My sobie wpisujemy Malediwy. Malediwy. Tak. I mamy dokładnie tutaj do wyboru 20 GB na 10 dni za $40, 30 GB na 30 dni za $50. No i po prostu później już aktywujecie tą kartę. Z głównych zalet przede wszystkim to, że macie brak stresu. Wasza rodzina też się nie stresuje. Wylądujecie w jakimś kraju, ciężko się skontaktować. eSIM działa praktycznie wszędzie. Możecie szybko napisać, że bezpiecznie wylądowaliście. Karty eSIM w wielu przypadkach są tańsze niż normalne. Nie mówię, że zawsze, ale w wielu przypadkach, ale na pewno są dużo, dużo bardziej wygodniejsze. Dodatkowo, jeśli użycie mojego linku, który jest na dole, jeśli się zarejestrujecie przez niego, używając hasła po drodze Wojownika 3, dostaniecie $3 zniżki na pierwszą eSIM. Także naprawdę bardzo, bardzo warto skorzystać. Ja kupiłem swoją kartę, zaraz płyniemy na jakąś lokalną wyspę, na której już nie było internetu, który mamy tu w resorcie, także idealnie się złożyło. Oglądajcie dalej. Oczywiście po wyspie chodzimy bez butów. Nie trzeba, wszędzie jest pięknie zrobione, że jest usypany piasek. No i powiem wam tak, na zewnątrz oczywiście piękne plaże, wszystko wygląda znakomicie, a w środku dżungla. To jest normalnie ciężko się powstrzymać, żeby nie nagrywać tego wszystkiego dookoła, bo tak pięknie wygląda. Jest zielono, niesamowicie. Mamy tutaj na restauracje są dwie. Akurat jedna jest typowo z tajskim jedzeniem, no co nam akurat nie jest potrzebne.
Druga jest, gdzie są śniadania, obiady i kolacje. W pakiecie all inclusive oczywiście to mieliśmy. Oprócz tego 2 bary jeszcze. Boisko do piłki nożnej, do badmintona, siłownia, spa. Jest co robić. O, tam możecie zobaczyć. Tam jest to lotnisko, można powiedzieć. O. Nie, tak naprawdę to tam jest miejsce, gdzie wypływa zaraz łódź i odbiera nowych ludzi, którzy przyjechali. Ja na Malediwach byłem już 2 razy. To jest pierwszy wyjazd Ali, pierwszy raz na Malediwach. Ja 2 razy jak byłem, to byłem bardziej na lokalnych wyspach. Oczywiście nie były to domki na wodzie. Były to tanie hotele, w których się po prostu nocowało za $50. Chociaż jak byłem drugi raz jak byłem, to było na koniec mojej podróży po 15 krajach Azji. No to wtedy byłem w hotelu za $100, ale też na lokalnej wyspie. Ale wtedy na koniec sobie musiałem pozwolić na to, bo to były 4 miesiące już podróży. Byłem zajechany okropnie, także było jak było. Gdzie idziemy? A nie wiem, a co byś chciał pokazać? Wszystko. Wszystko, żebyście zobaczyli, jak tu pięknie wygląda. Pokaż ptaszka, jaki fajny. Lokalne ptaszki. One wyglądają jak kuropatwy. Chyba tak wygląda kuropatwa, nie wiem. No dobra, pokażemy wam wszystko po trochę. Tutaj też na tej wyspie jest miejsce, gdzie ratują żółwie. Wczoraj akurat pani też kopała w miejscu, gdzie jeden żółw złożył jaja. Nie wiem po co. Ale nie żeby krzywdę. No nie, żeby krzywdę, rzeczywiście, tylko może żeby te jaja przenieść w inne miejsce, żeby się bezpiecznie żółwiki wykluły. Mamy zamiar też, może nawet jutro, zobaczymy wszystko od pogody, pojechać sobie na nurkowanie. Bardzo byśmy chcieli zrobić nurkowanie z takimi wielkimi płaszczkami. To i ja bym jeszcze chciał z rekinami. Dobra, to teraz wam pokażę, jak wygląda recepcja tutaj i miejsce, gdzie są można posiedzieć. Billard, w który prawdopodobnie dzisiaj wieczorem rozwalę Alicję. Kiedyś, pamiętam, graliśmy już razem, ale wtedy to były nasze początki. A wiecie, jak to na początku trzeba pozwalać na różne rzeczy. To wtedy prawie ideałem wygrać, nie całkiem, ale prawie. Dzisiaj nie ma szans. Jesteśmy już ze sobą prawie 4 lata, dzisiaj już nie ma szans. Sklepik z pamiątkami. Olejek będzie trzeba kupić na pewno. Wiecie, przyleciliśmy na wyspy opalać się i ładnie, a nawet nie wziąłem sobie olejku do opalania. Ja wiem, że ja lubię się opalać na czerwono, ale bez przesady. Miejsce fajna, biblioteczka, do poczytania sobie fajnie można popracować. Tutaj jest diving center, gdzie można wykupić sobie wycieczki właśnie na nurkowanie. I nurkowanie ja na 100% chcę zrobić i to z butlą bym chciał. Tak w ogóle to za mną się wybieramy za niedługo na Kotao, gdzie prawdopodobnie będziemy robić sobie kurs. Dobra, chodźmy w kolejną część wyspy zobaczyć. Będziemy teraz zobaczyć restaurację. Później wam pokażemy, jakie jest pyszne jedzenie. Wczoraj nie nagrywaliśmy, tak jak wam mówiłem, no bo było brzydko, ale obiad wczoraj pycha. Kolacja w ogóle przepyszna, dużo lepsza jeszcze niż obiad. I dzisiaj śniadanko tak samo, wszystko na petardzie. No nie mieliśmy po prostu humoru, no musicie nas zrozumieć. Teraz już się poprawił, także teraz już wam będziemy mogli wszystko pokazywać. No ale to spokojnie. Humor, Tylko nie do nagrywania. To był taki humor pół na pół, ale byliśmy trochę zdenerwowani, że nie ma tej pogody. No nie ma się co dziwić. Czekaj, jak to się przechodzi do tej drugiej restauracji? Tędy chyba musimy iść. Tutaj jest restauracja, gdzie się je właśnie wszystkie posiłki, ale to wam pokażemy później na spokojnie. A tam jest jeszcze druga. W ogóle wpadłem na pomysł, że może spróbujemy w któryś dzień, zobaczymy od pogody, ale fajnie by było też przepłynąć na tą wysepkę, która jest naprzeciwko nas i po prostu zobaczyć, jak ona wygląda.
spędzić sobie tam parę godzin. Kiedyś wiem, że jak byłem na Malediwach, właśnie byłem na lokalnej wyspie, można było sobie wykupić takie wycieczki. Płaciło się wtedy $50 i na cały dzień płynęło się właśnie na taką wyspę resortową i można było sobie tam spędzić dzień. To było całkiem fajne rozwiązanie dla ludzi, których nie było stać na to, żeby dużo płacili za resorty. I ciekawe, czy tutaj też takie coś będzie. Hey oh, it's a sunny day. Hey oh, it's a funny day. Let's say bye to the rain. Let's say bye to the pain. The sun is hot and it's shining bright, and everything is bathed in light. Birds singing. Tutaj w restauracji, gdzie wczoraj wieczorem było karaoke. W ogóle powiem wam tak mało ludzi wszędzie, że tutaj gdzie nie pójdziecie wygląda jakby było pusto, jakby nikogo nie było. Ludzi to tylko tak naprawdę widać na posiłkach. Celowo tak zrobione właśnie, No, macie naprawdę ciszę, spokój, no relaks w 100%. Let's do some praise. Flowers in bloom and it's midday. Bees buzzing along the way. A lot of colors all around. Where's the sadness? It can't be found. Oh ho ho ho, let's enjoy this energy. Oh ho ho ho, sun is a therapy. Na 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 oh, please give me more. Na 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 oh, I don't wanna go. Sunny day. Dobra, idziemy teraz zobaczyć The Dive Center po maski i rurki, żebyśmy sobie mogli posnorkować trochę. Koło naszego domku pełno pięknych rybek było. Wczoraj przy plaży widzieliśmy rekina małego, Ale też jest sobie tak płynął. pięknie, że aż nawet my, antysyreny, mamy ochotę popływać. Czekaj, gdzie jest ten? My jesteśmy jak koty, jeśli o to chodzi. Nie Zdecydowanie. lubimy wody. Ale tu, tam prosto. Ale Ale tu aż tutaj, się prosi. tu aż się chce wejść po prostu do tej wody. Jacuzzi jest tam. Możemy później pójść na jacuzzi. No, ale chodźmy tutaj. Paddy. Tu. No, albo tu, albo tam. Nie no, Crocodile chyba tu. No dobra. No, a tak jak wam mówiłem, jutro chcemy wziąć takie nurkowanie, żeby z tymi żółwiami i płaszczkami popływać, może rekinami, ale to też zaraz zapytamy co i jak. Moi drodzy, właśnie wrzuciliśmy świetną rolkę na Instagrama, także serdecznie was zapraszamy. A ja was zapraszam podwójnie na Ali Instagrama, bo brakuje jeszcze tylko tysiaka, coś do 100 000. Także wbijcie na Ali Instagrama, Lala Orosz, zostawcie Zapraszam. obserwacje. Dużo porad z Tajlandii, nie tylko, ogólnie jakieś takie podróżnicze, różne porady, ciekawostki i nasz lifestyle. I śmieszki, heheszki. Beauty. A takie też tam. tak. I takie tam. To... Bardziej tak dla kobiet, ale dla mężczyzn. Może są jacyś też, których interesują też takie rzeczy. To na pewno. Albo tacy, którzy chcą tylko pooglądać. Wiem jak jest, także się nie przejmujcie. Rozumiem sytuację. No, także wbijajcie. No i do mnie oczywiście. Wiadomo. Się zasiedzieliśmy, a już 14:15. Nie mam, weź już. 14:15 do 14:30 mamy tylko obiady. Ale powiem wam, że naprawdę jak się tutaj siedzi z takim widoczkiem, to się super pisze. Patrzcie jak to pięknie wygląda, akurat bialutki piasek pięknie świeci za tymi domkami. Ale mamy szczęście, taką złą pogodę ci zapowiadali, 90% miało padać. A tu jest niesamowita pogoda, znaczy może nie jest 100%, ale i tak jest super. Niech mi ktoś powie, że narzekam nieraz, że jest słaba pogoda i że narzekam, że tak jest. No ale patrzcie, jak jest ładna pogoda, jak to wszystko się zmienia. Słońce musi być do pięknych nagrań. A ja wam chcę pokazać najlepszy, może najlepszy, no najlepszy to mi bardzo daleko, ja doskonale o tym wiem. Ale chcę wam pokazać fajne i interesujące nagrania, które wam się będą podobały. No i oczywiście mam cel z roku na rok robić coraz lepsze te filmy. Jakoś wiecie, poprawiać to. Grzesiu oczywiście też cały czas się uczy. Mówię, że jeszcze dużo przed nami. Ludzie robią świetne filmy, ale spokojnie. Wiemy, że się trzeba uczyć, wiemy, że trzeba cały czas coś polepszać i taki mamy zamiar. Teraz znowu jesteśmy przygotowani, sobie się przygotujemy, dobrze. Z jeszcze innym sprzętem troszkę na wyprawę w Himalajem, na którą wiecie, 30 lecę już do Nepalu.
4 już w góry. Z Katmandu do Lukli będę leciał, czyli będziemy lądować na jednym z najniebezpieczniejszych lotnisk świata. No i tam sobie powoli razem trekking jeszcze z Alą i z Natalią, a później one w jedną stronę, a ja z moim szerpą w drugą stronę. Na początku będzie Island Peak, który ma coś 6200 metrów, jakoś tak. A następnie spróbuję zdobyć Amadablan. Amadablan jest nazywane takimi drzwiami do Everestu. Czyli jeśli tam uda się wejść, uda się zdobyć tą górę, to podobno już można próbować Everest zdobyć. A każdy z Was wie, bo zapowiadam to od wielu lat już na tym kanale, że w końcu będę chciał to zrobić. I że mi ktoś nie mówi, że odgapiam od kogoś, bo nie odgapiam od nikogo, bo ja już to od wielu lat mówię. Tylko po prostu nie mam na to jeszcze funduszy. Wyprawa na Everest jest bardzo, bardzo droga. Pokażę Wam, jak wygląda restauracja, gdzie jemy. Jest też taki wielki namiot. No i tak, tutaj wszędzie sałatki różne. Tam dalej chleb, jakieś zupki. Tutaj panowie przygotują wszystko, żeby było świeże. Dodatkowo jakaś pasta jest, warzywka. No i tutaj pan robi dla nas świeżego tuńczyka i steki. Z pizza jakaś. Bardzo mili ludzie. No a tam dalej jeszcze są owoce, słodycze. No i oczywiście napoje. Właśnie pan chodzi, sprząta plażę, która jak ono wywaliło. Dbają o to, także fajnie. Jak się zastanawiam właśnie, czy nie zostaniemy sobie dłużej. Znaczy nie tutaj, bo wiadomo, że nie, to jest za drogo. Tutaj to parę dni tylko, które były prezentem, a tak to czy dziś pojechać na wyspę tanią, na przykład na której byłem już na Mafushi na przykład, gdzie są takie hotele, gdzie przypuśćmy, nie wiem, za $100. No i tam co, można pływać do resortów. Się zastanawiam, czy tego nie zrobimy właśnie. W sumie nie musimy wracać, mamy teraz wolne, do podróży jeszcze jest kawałek czasu. A przyda się. I tak tu robimy swoje, czyli piszemy książkę, znaczy Ala swoje, ja swoje. Ja piszę książkę, Ala pisze swoje. Trenujemy ciężko, dobrze jemy, odpoczywamy. Czemu nie? Ryby zadymiają. Tyle jest takich dużych tutaj. Cały czas tak skaczą dziwnie. Idę zaraz posnorklować. Zastanawiam się, czy to na żółwie płynąć. To się jeszcze okaże. Bo nie wiem, czy nie zrobimy tego z lokalnej wyspy, bo pewnie będzie taniej. Jakby ktoś z Was się zastanawiał, ile kosztuje nos w takim domku na wodzie, to nas kosztowało $1000. Ale to są Malediwy. Tyle to kosztuje. Tak pięknie się teraz zrobiło, że drugi raz drona odpalę. Jest po prostu tak piękny kolor wody teraz. Właśnie siedzę i sobie piszę książeczkę w takich okolicznościach i właśnie doszedłem do ciekawego momentu. Starzy widzowie na pewno wiedzą, o czym piszę. Podczas mojej wyprawy do Laosu, no może przeczytam wam kawałek. Wiadomo, że to jeszcze wszystko będzie później do poprawy i tak dalej. Wszystko ktoś to będzie składał ten tekst. Miesza z tym. Przeczytam kawałek, żeby nie było. Po południu poszedłem do... A nie, czekajcie.
Po południu poszedłem na obiad i ku mojemu zdziwieniu zamiast normalnego menu dostałem happy menu, gdzie była sekcja z posiłkami z grzybkami halucynogennymi. Można było wypić szejka z grzybków, zjeść kotleta polanego sosem grzybowym lub zjeść pizzę z grzybami. I wtedy w mojej głowie pojawił się pomysł na niezłego tripa. Zamówiłem pizzę po 20 minutach. Pani, która w połowie była tylko panią, ponieważ od pasa w dół już nie była, podała mi moją pizzę. Zapytałem jej, czy mocne są te grzyby, na co ona odparła, czy już kiedyś jadłem. Powiedziałem, że tak. Powiedziała mi, nie jedz całej. To coś piszę po ciszej i po 30 minutach grzybki zaczęły działać, a ja szedłem w stronę miasta i wtedy właśnie znalazłem się na moście, nad którym utknąłem przez parę godzin. Jak ja sobie o tym przypominam teraz, ale to było. Wszystko dookoła się zmieniało, przejeżdżały samochody, pływały łódki rzeką, a nad głową latały balony. Wymarzone miejsce do tego, by zwariować. Żartuję, było super. Ale tam były jaja w tym Laosie. Jeju, no nie zapomnę tego nigdy. Powiem wam tak, jak się pisze takie coś, się pisze, to wspomnienia z tych czasów po prostu, jak się to zaczynało i tak dalej. Oczywiście to będzie wszystko pomieszane, będą jakieś tam stare czasy, będą czasy, kiedy zaczynałem podróżować, będą wymieszane z nowymi akcjami. No ale fajnie się to wspomina. No i tak, mieliśmy zaraz jechać na piękny zachód słońca, znaczy płynąć łodzią dokładnie, z szampanem, organizowany z hotelu. No i patrzcie, co tam się dzieje. Już tak zaczyna kropić, gdzie taka ulewa, że w ogóle nie widać wyspy, która tam jest. Wiatr się zerwał. No tu jest ładnie, ale tu już nie. Dobra, zdecydowaliśmy, że jednak nie zważamy na to, jaka jest pogoda i płyniemy na zachód słońca, bo Może coś z tego może będzie. coś być. No, pewnie byśmy żałowali, jakbyśmy go nie zobaczyli. Znaczy i tak mamy nasz domek tak ustawiony, że mamy właśnie sunset. To i tak by było spoko, ale Coś innego. jeśli mamy to jeszcze tym bardziej po prostu jest zorganizowany przez hotel i tylko dzisiaj byśmy mogli skorzystać, bo w inny dzień już się nie łapiemy na to. Jak to wygląda. Także płyniemy. I tak to wygląda, ta plaża, jak to wygląda. Pięknie. Pięknie, pięknie. No w ogóle w sklepie Extreme Hobby 4 nowe koszulki są. To jest jedna z nich. I 3 jeszcze z normalnie haftowanym napisem. Także polecam zajrzeć. Tak w ogóle co do książki, to wiele osób się mnie pyta, czy to będzie e-book, czy to będzie książka drukowana. Tak, to będzie książka drukowana. Preorder będzie prawdopodobnie w czerwcu. Już dogaduję wszystkie szczegóły. Już prawie połowa napisana, także myślę, że do końca miesiąca skończę. No i pewnie jakieś 500 pierwszych zamówień w preorderze będzie dedykowanych z podpisem. Tak jest plan. Hello. Ekipa już czeka. To jest nasza łajba, którą będziemy płynąć. A to jest lala. Dobra, tak naprawdę tego zachodu chyba nie będzie. Ale dobra, jeszcze mamy jakąś nadzieję. We take our time to fly. We're champions in the sky. So let's 100 lat! Urodzinowa impreza zrobiłem Ali. Tutaj na statku zaprosiłem gości na zachód słońca. Dziękuję wam, to chyba naprawdę najlepsze urodziny. Stara babka. 31 urodziny, to jest całkiem. Nie no, to za rok co? Bora Bora? Ja też nie najgorzej, albo to właśnie chciałam powiedzieć domki na wodzie mamy, dom i kaosok. Też super by było. So let's ride tonight, ride tonight. Moi drodzy, przyszedł czas rozliczeń. Teraz bez litości. Ale dobra, powiem wam tak, nigdy w życiu nie grałem na takim wielkim stole. No. On jest ogromny po prostu. Nie no, ja nie dam rady tak odbić daleko. Trzymaj. No nie jest lekko. Wbiłam, ej. Jaki masz kolor? Głupi masz, no właśnie nie wiem, bo nawet nie spodziewałam się, że to wbije. Co to? Całe. Pełno, no.
Proszę oficjalnie powiedzieć, co się wydarzyło. Proszę bardzo. Myślę, że tego nie spodziewał się nikt, w tym ja również. No powiedz, co się stało. Dałem mi wygrać, wiecie, jestem dżentelmenem. Piotruś, że ci nie wstyd. Od początku do końca jestem dżentelmenem. Piotrusiek, powiedz, co się stało. Przyznaj się, no powiedz. Dobra, wygrała. No. Ale wiecie, co jest najlepsze? On w ogóle nawet nie wziął pod uwagę, że ja mogę wygrać, a ostro go całą grę prowadziłam. No i Siemanko. Kolejny dzień na Malediwach. Rozpoczęliśmy o 6:20, teraz już jest 8:30. Rano spacer, trochę pracy, pisania książki. Idziemy na śniadanko. Jak sobie siedziałem, pisałem, patrzę, coś płynie takiego płaskiego. Myślałem, że płaszczka podpłynęła. A tu nagle cyk do góry. Piękny żółwik. Super to było zobaczyć. Widzieliśmy mnie rekina, żółwia, jeszcze ryby. ryby. Ryby widzieliście. Jeszcze musimy zobaczyć płaszczkę, chociaż tu wygląda jakby Mantę. były. No manty to nie będzie takie proste. Tak, a tutaj nie są właśnie te manty na tych lokalnych wyspach? A manty to nie są takie wielkie, które są w tym. Hello. Good morning. Jedziemy na śniadanko i później aktywny dzień. Znaczy aktywny. Praca, ale w takim miejscu Tak, można pracować. Zrobiliśmy. Dokładnie tak. Ale wiecie, jak człowiek jest produktywny w takich miejscach? To bardzo. To jest inwestycja w pracę. Właśnie dlatego trzeba jeździć do takich miejsc, pracować, bo to jest inwestycja w kreatywność. Pięknie wygląda nasze biuro, co? Nie ma co narzekać. Kawka wypita, śniadanko zjedzone. Dzisiaj jest taka piękna pogoda. Musimy sobie obczaić prom, żeby popłynąć na lokalną wyspę, która tutaj jest podobno obok. Parę osób nam bardzo polecało, że warto ją zobaczyć. Także tak stwierdziliśmy, że zrobimy to. Chcemy też popłynąć na wyspę, która jest tam naprzeciwko. Jest to resort. Wiele domków na wodzie tam jest. Ale jakoś bardziej nas kręci, żeby zobaczyć sobie tą lokalną. Wracamy do pokoju. A tu happy birthday. I tutaj życzenia, dear pan. It's great pleasure to invite you come to join us. O, dobra. Powiedziałem, że to jest urodzinowy wyjazd Lali. I zrobili, ja myślałem, że oni to pierwszy dzień zrobili. A to dzisiaj. Kolor wody naprawdę przechodzi aż wszystkie oczekiwania. Idziemy na poszukiwanie żółwi. Insta 360. Przed chwilą, w sumie dzisiaj 3 razy widziałem, jak przepływał żółw. Także mam nadzieję, że go złapiemy. Na kamerkę oczywiście. Fajnie się wydłużał, taki dość spory był. Także świetnie. Wyspie. Wow. Tutaj na wyspie jest miejsce, gdzie ratują żółwie i leczą je. Ciekawe, czy w ogóle jakieś będą. Dzisiaj już jednego żółwia widzieliśmy. Pokaż filmik. Pokaż filmik żółwia. Tylko bez dźwięku, ale. Lepiej będzie bez dźwięku, bo ale strasznie podjarana. Czekaj. Jezu, kiedy to było tu? To nie ma, bo żadnego to nie ma. Czekajcie, patrzcie. Jest żółw. 3 razy go dzisiaj widziałem, jak sobie przypływał koło naszego domku, a jak wszedłem do wody, to oczywiście go nie było. Hello. Nie wiem. Chyba. Oh good. Ale wielki. Ja nigdy nie widziałam takiego wielkiego. Patrzcie, jaki wielki. O, ten nie ma jednej. Na Zanzibarze większe, nie? No, ale ten nie ma jednej tej.
Łapki. Tutaj mają 7 takich żółwi, którymi się opiekują. Nie, te bez łapek były biedne bardzo. I wiecie jak to się dzieje, że one tracą na przykład, zaplątają się w sieć rybacką i po prostu ją ucina. I właśnie to jest tak, na przykład jacyś rybacy wyciągną z wody w siatce na przykład albo coś i jest taki ranny, no to do takich miejsc właśnie oddają i tutaj się nimi opiekują. No ale w końcu też je wypuszczają po pewnym Ale uczą czasie. je nurkować, bo one, pani mówi, że one w końcu tak jakby nie potrafią, zapominają jak się nurkuje, albo nie przestają potrafić, jak nie mają tej jednej łapki i oni je uczą. No i w ogóle pani mówi tak, a widzieliście w wodzie żółwia? A mówi, no widzieliśmy. Ja mówię, ja widziałem 3 razy dzisiaj. On mówi, o, jestem zazdrosna. Tak, była pani w bardzo dużym szoku. Była w szoku, że widzieliśmy, ja myślałem, że to takie normalne raczej. Właśnie, tak się zastanawiałam, czy to jest jakieś takie wow wydarzenie. No, a ja sobie po prostu siedziałem na balkonie i 3 razy widziałem. Jak sobie I to przepływał. nawet nie podczas nurkowania. No, tam jeszcze dalej. Także fajnie. Idziemy sobie teraz do chatki. Poczytać książkę. Tak, troszkę relaksiku. No co później zobacz. Aha, później to pakuję plecak 10 kg i 2 godziny na siłowni pod górkę. Trzeba zrobić mocny trening dzisiaj. Wczoraj nie mogłem, teraz strasznie mnie plecy bolały. Znaczy nie plecy nawet, tylko mi idzie po prostu od pośladka w dół nogi. Powiedz, co cię bolało. Dupa mnie boli. Nie, dokładnie nie dupa, tylko od pośladka w dół i się boję, że mi się zaczyna rwa kulszowa robić. Kiedyś miałem z tym problem i nie chciałem znowu do tego dopuścić, bo to było straszne po prostu. No ale od paru dni mnie boli, ale poczytałem trochę i prawdopodobnie mam tylko jakiś stan zapalny. Także już próbuję go jakoś zbić. A jak wrócę do Tajlandii, to po prostu pójdę na zaszczyki, żeby mi go zbili, bo muszę być na Himalaje sprawny w 100%. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby coś mi się działo. 10 000 kroków już mam prawie dzisiaj zrobione, normalnych, ale idę teraz jeszcze na 2 godziny na bieżnię, pod górkę, na 15 szybkim tempem. O, ale mi rozjechał fryz z plecakiem 10 kg. Nie ma lekko, trzeba trenować na wyprawę w Himalaje. Wakacje wakacjami, ale swoją robotę trzeba zrobić. W górach nie ma lekko. Jeśli teraz nie będę dobrze trenował, to później będę zdychał i to mocno. Dlatego codziennie mam ustawione to, co mam zrobić i się tego trzymam. Powiem wam, że to, że parę firm chce mnie wspierać podczas mojej podróży, zmobilizowało mnie do tego też, żeby naprawdę dać siebie wszystko. Mówiłem, że jak później będę chciał wyjść na Everest, to będzie łatwiej znaleźć właśnie osoby, które będą chciały to wspierać. A cel mam. To najważniejsze. Nie wiem, czy mówiłem w tym odcinku, czy nie. Ruszam do Nepalu. 4 ruszam dokładnie w góry. Mam do zdobycia 2 szczyty. Island Peak 6200 coś i Amadablan 6800. Amadablan to już jest ciężka góra. To już jest normalnie spinaczka. I tutaj zresztą jest spinaczka. Także będzie to coś nowego. Patrzcie, jaki gostek. To jest... O, zimna siłownia, jakbym był w Himalajach prawie. Plecak prawdopodobnie też wezmę ten, bo jest bardzo wygodny. Idziemy teraz jeszcze do baseniku, trochę się schłodzić, chociaż tam jest ciężko się schłodzić. Zrobione mam 17,5 tysiąca kilometrów. Kroków, 17,5 tysiąca kroków. Także do wieczora 20 000 będzie na pewno zaliczone. Fajne jest tutaj to. Myślałem. Fajne jest tutaj to, że przejść stąd do recepcji lub gdzieś, to mamy naprawdę kawał drogi. Także to jest świetne. Trening cały czas dobry. Dobra, dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek. Zapraszam Was na kolejny. W kolejnym dowiecie się bardzo ciekawej sytuacji, którą zdecydowaliśmy wczoraj, że zrobimy. Myślę, że to jest bardzo na plus. Wam też się powinno spodobać. Także dziękuję bardzo, że oglądaliście. Pamiętajcie o tym, że zostawić subskrypcję, ponieważ 1 maja będę już w Nepalu, 4 maja ruszam na wyprawę, będę podróżował, będę starał się zdobyć 2 szczyty, bądźcie ze mną, następnie ruszam w świat i praktycznie do końca roku
już będę w podróży. Zapraszam na kanał Podróżowy Omnika. Lecimy po 1 000 000 w tym roku. Pozdrawiam. A na koniec zobaczcie, co się stało. Ulewa. Ando poco trippy, trippy, trippy kush. Johnny Canales cuando yo prendo la TV. Mira que conmigo, baby, vas a aprender.